Meksyk. Na półwysep Yucatan przylatują płetwonurkowie Leszek i Krzysztof. W systemie jaskiń Dos Ojos chcą przepłynąć pod wodą najdłuższą na świecie trasę, 14 km. O kilometr więcej od poprzednich rekordzistów Brazylijczyków. Leszek, od 20 lat instruktor nurkowania, to na co dzień jeden z najbardziej utalentowanych polskich finansistów. Prezes Getin Banku wymyślił wyprawę, opracował jej projekt. Krzysztof uznawany jest za jednego z najlepszych polskich płetwonurków jaskiniowych, a także za najbardziej ekscentryczną postać w ich gronie. Znają się kilka lat, wcześniej sporo o sobie słyszeli. Krzysztof bił rekordy Polski, ale trafił swój na swego. Strach chciał, że pobiłem jego rekord głębokiego nurkowania. Zszedłem na blisko 200 metrów i wtedy, że tak powiem, no już musieliśmy się rzeczywiście bliżej poznać. Voilà! Attention, madame, monsieur, la śniadanie! Każdy dzień zaczyna się od wspólnego śniadania i odprawy, od pakowania ponad 500 kg sprzętu, przypominających torpedy skuterów, skafandrów nurkowych, automatów do oddychania. Leszek i Krzysztof będą używać pod wodą po kilka kompletów zdublowanego osprzętu. Potem jazda do tropikalnej dżungli, do systemu jaskiń Dos Ojos, czyli dwojga oczu. Oprócz Leszka i Krzysztofa, członkami zespołu są także Ryszard, właściciel firmy Equess, która wyposażyła w sprzęt nurków, szyjąc im także na miarę skafandra. Mirek, technik sprzętowy, Bogdan, odpowiedzialny za transport i Zbyszek, lekarz wyprawy. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Akurat te jaskinie tutaj w Meksyku, moim zdaniem, to są najpiękniejsze jaskinie na świecie, a na pewno jedne z najpiękniejszych i sama ekspedycja tutaj to jest jedna wielka, wspaniała przygoda. Te jaskinie są specyficzne dzięki temu, że mają bardzo czystą wodę, ciepłą wodę i dzięki temu, że występuje szata naciekowa w tych jaskiniach. To się nie zdarza prawie nigdzie poza Meksykiem, poza Yucatanem. Piękny, bajkowy świat. Stalaktyty, stalagmity, draperie, makaron i to są już nazwy takie form krasowych, wtórnych, które powstają w jaskiniach. Tylko że sytuacja polega na tym, że te formy powstają w suchych jaskiniach, a tu mamy je pod wodą. I to jest no, niespotykane nigdzie poza Meksykiem. Sieć 50 km jaskiń krasowych leżących w tropikalnej puszczy usiana jest cenotami, czyli studniami, w których przeważa słodka woda. Gdzieniegdzie dochodzi do zjawiska halokliny, czyli mieszania się jej ze słoną wodą, co wywołuje osobliwe wrażenie. Jaskinie wypłukane w wapieniu tworzą istny labirynt. Największym wyzwaniem dla płetwonurków jest nie zgubić się w nim. Dlatego płyną wzdłuż poręczówki, czyli linki rozwiniętej w jaskiniach znaczącej trasę. Leszek i Krzysztof będą płynąć także prowadzącymi w bok jaskiniami. Dlatego do poręczówki przywiązują swoją linkę odwijaną z kołowrotka. Od tego, czy nie urwie się, zależy ich życie. W trasie występuje parę senot, które w razie czego pozwalają nam na przerwanie nurkowania. W wypadku, gdyby się coś działo nie tak, było jakieś odstępstwo od naszych planów, jakaś awaria sprzętu, no gwarantuje nam to pewne szanse przeżycia. Trzeba się nauczyć jaskini.
nauczyć, to znaczy rzeczywiście czuć się w niej na tyle bezpiecznie, żeby nie zabłądzić. To jest największe ryzyko nurkowań w jaskiniach. Zabłądzenie i następnie no niestety utonięcie z powodu braku powietrza. Trzeba więc znaleźć studnie, które będą wyjściami awaryjnymi. Zajmuje to kilka dni. Leszek i Krzysztof krok po kroku sprawdzają prowadzącą poziomymi korytarzami trasę. W czasie bicia rekordu w kilku miejscach zostawią zapasowe skutery, butle z powietrzem i gazami do oddychania. Wymienią je, nie wypływając ani razu na powierzchnię. Leszek i Krzysztof nurkują 4 godziny dziennie. Przed wejściem do wody ekipa w skupieniu sprawdza, czy w butlach jest odpowiednie ciśnienie gazów, mieszaniny tlenu i azotu służących do oddychania. Potem nurkowie kompletują skafandry, kamizelki wypornościowe, automaty. Nazywają to konfiguracją. Każdy robi to sam, pod siebie, tak aby w razie awarii dokładnie wiedzieć, gdzie jest zapasowy osprzęt. A potem pod wodę, w ciemność. Dlaczego pływają tam, gdzie są zdani wyłącznie na siebie, głęboko w jaskiniach, w których można się zgubić, gdzie panuje wieczny mrok rozświetlany jedynie ich latarkami? Lubię po prostu taki surowy klimat, jaki jest w jaskiniach. Bardziej mi odpowiada niż kolorowe rybki w Morzu Karaibskim. Ciepła woda tam, przejrzystość duża. Mamy XXI wiek, jest mało miejsc, zakątków już w Europie, no na świecie trochę więcej, ale w Europie, gdzie można coś nowego odkryć. Jaskinie są takim mikrośrodowiskiem, gdzie jeszcze jest bardzo dużo do odkrycia. Możesz, jeśli tam coś odkryłeś, byłeś tam pierwszy, możesz to nazwać, możesz powiedzieć, byłem tu pierwszy. To jest rzecz, która napędza moją psychikę wielu ludzi, dla których odkrywanie jest, coś znaczy. Nieprawdopodobna adrenalina pod wodą i wspaniałe widoki, i wspaniała woda, duże przeżycie, po raz kolejny możliwość sprawdzania siebie i może nawet już nie tyle udowadniania sobie czegokolwiek, ile potwierdzania, że coś potrafimy zrobić. Droga, którą nurkowie muszą pokonać, kształtem przypomina literę Y. Prowadzi z jaskini Monolit przez jaskinię Tikenchim, Pitt, Kentucky i z powrotem do Monolit. Po drodze 2 km restrykcji, ciasnych miejsc, kiedy trzeba wyłączyć skutery i ponad 200 kg sprzętu, który mają na sobie, przeciągnąć używając jedynie płetw. Zapasowe skutery, zapasowe butle, zapasowe automaty, zapasowe maski, zapasowe latarki. Jak jedna zawiedzie, jest druga. 6 skuterów, 16 butli, 12 automatów, po 2 maski, 4 latarki. Nurkowie nie mogą przez kilka dni znaleźć podwodnej drogi do ważnej cenoty Pitt, wyjścia awaryjnego. Decydują, że trzeba dojść do niej przez dżunglę i od strony jaskini Pitt dopłynąć do spenetrowanych już korytarzy. 2 litry wody na głowę. Kto nie ma powiedzieć, to zabieram. Wtedy wytwarza ciśnienie. Krzysiu, masz wodę? Zabieramy go z sobą. Dobra. Wodę masz? Brać. Ale za momencik. I dla Mirka. Dobrze. Leszek, wyjaśniam Ci drogę. Idziesz cały czas dżunglą około 20 minut i w pewnym momencie ta droga ewidentnie skręca pod kątem 90 stopni. W lewo, a my idziemy prosto. Ekipa zatrudnia Majów do noszenia sprzętu. Ma być ich 6, ale na zbiórkę przychodzi 2. No tak, przecież Meksyk. Tu wszystko toczy się według miejscowych reguł. Więc ekipa płetwonurków więcej będzie miała sprzętu do dźwigania. Liny, skutery, drabinę, która ułatwi im zejście do lustra wody. Przez dżunglę do cenoty Pitt trzeba iść godzinę. Potworny upał. Blisko 40 stopni. Wilgotność ponad 90%. Wszystkim daje się we znaki odwodnienia. Wyprawa przez dżunglę opłaciła się. Leszek z Krzysztofem dopłynęli do znanych im jaskiń. Teraz poznali już całą trasę.